Dzień dobry. W tym odcinku ile zarobisz na swojej inwestycji, na swoim apartamencie na Costa del Sol, jak liczyć opłacalność inwestycji, odcinek mięsisty, konkretny, także zapraszam serdecznie. Ten odcinek będzie podzielony na 6 konkretnych kroków, które należy wykonać, czy które wspólnie sobie za chwilkę wykonamy, żeby obliczyć opłacalność inwestycji w apartament tutaj na Costa del Sol. Będą to kroki dotyczące pewnych założeń, które należy przyjąć. To są założenia dotyczące stawki per doba i per tydzień, za jaką będziemy mogli wynająć nasz apartament. To są założenia dotyczące obłożenia, i tak dalej. Taki poradnik konkretny na liczbach, na procentach dla nas, dla Was, dla inwestorów, którzy po prostu o tym myślą. Myślę, że będzie to wartościowy odcinek. Także zaczynajmy. Krok pierwszy, ustalmy sobie bazową stawkę wynajmu per doba i per tydzień. Jedno założenie kluczowe. Te wszystkie założenia, o których będę mówił w tym wideo, dotyczą sytuacji, w której kupujemy apartament z rynku pierwotnego. Tak jak już mówiłem w poprzednich materiałach, dla tych z Was, którzy jesteście pierwszy raz na kanale, odsyłam i zachęcam do obejrzenia, ale powtórzę to jeszcze raz. W tym momencie na Costa del Sol, jeżeli myślimy o tym aspekcie inwestycyjnym, nie opłaca nam się kupować apartamentu z rynku wtórnego, z tego względu, że tutaj właściwie od kryzysu w 2008 roku prawie nic się nie budowało, albo budowało się bardzo niewiele, w związku z czym brakuje apartamentów nowych, świeżych, pachnących, deweloperskich i to zarówno dotyczy najmu długoterminowego, jak i najmu krótkoterminowego. W najmie krótkoterminowym wręcz jest tak, że dużo łatwiej jest nam znaleźć miejsce w hotelach 5-gwiazdkowych niż w nowych, świeżych, pachnących apartamentach. W związku z czym ten popyt jest na tyle duży, a z drugiej strony apartamenty z rynku wtórnego są na tyle słabej jakości, bo to są już 15-20-letnie inwestycje często, więc jeżeli myślimy o tym aspekcie inwestycyjnym, jeżeli chcemy wynajmować dobrze, zachęcam do kupowania zdecydowanie na rynku pierwotnym i takie też właśnie założenia tutaj sobie przyjąłem, przygotowując się do tego wideo. W związku z czym stawka per doba między 200 a 500 euro, stawka per tydzień między 1200 a 3500 euro tygodniowo. Dlaczego taka duża rozpiętość? Przygotowując się do tego wideo celowo zastanawiałem się, czy zrobić taki jeden przykład apartamentu i go omówić, czy przyjąć sobie jakiś zakres cenowy, jakieś widełki, i stwierdziłem, że ta druga opcja będzie dużo bardziej wartościowa dla Was, dla odbiorców, dlatego że część z Was kupuje apartament za 300 000, czy za 350, część za 600, część za 900. Siłą rzeczy, jeżeli ja mówię o tym, że mamy stawkę per doba między 200 a 500, to wiadomo, że ci z Was, którzy kupują apartament za 300-350, to będzie raczej dolna granica norm tej stawki. Ci z Was, którzy kupują apartament za 800-900 milion, to będzie górna granica tej stawki. W związku z czym uznałem, że tak będzie po prostu lepiej i bardziej wartościowo dla nas wszystkich. Krok drugi. Poziom obłożenia w poszczególnych miesiącach. Prawda jest taka, że na Costa del Sol ta sezonowość gdzieś tam zaczyna nam się nieco wypłaszczać, z tego względu, że oczywiście mamy wysoki sezon, mamy czerwiec, lipiec, sierpień, w którym wszyscy przyjeżdżają, turyści i tak dalej, jest dużo ludzi, ale z drugiej strony od września mamy też golfistów. Zaczyna się sezon golfowy, gdzie oni przyjeżdżają, grają w golfa, spędzają sobie czas i to również to jest bardzo widoczne, więc gdzieś od września do listopada możemy nasze apartamenty wynajmować właśnie tej grupie odbiorców. Realnie taki niski sezon to jest przełom grudnia i stycznia, przełom roku, z tego względu, że wiadomo, że każdy gdzieś tam myśli o świętach, myśli o imprezie sylwestrowej, aczkolwiek z drugiej strony też coraz więcej z nas chce i woli spędzać ten okres około noworoczny właśnie sobie w ciepłym kraju, gdzie mamy w grudniu, w styczniu ponad 20 stopni i możemy sobie fajnie spacerować i cieszyć się słońcem, więc tutaj nie ma co się dziwić. Styczeń, marzec przyjąłbym obłożenie na poziomie 60%, kwiecień, maj 70%, czerwiec 80%, lipiec, sierpień 95%, wrzesień 85%, październik 65%, listopad, grudzień 60%. Uśredniając, przyjąłbym sobie założenie,
między 70 a 75% rocznego obłożenia. Też od razu zaznaczę może, że to wszystko, o czym ja mówię, to są raczej takie liczby dosyć konserwatywne. Ja wolę się miło zaskoczyć niż negatywnie zdziwić, w związku z czym zawsze też i w tych tutaj materiałach na moim kanale, jak i też w prywatnych rozmowach z klientami zawsze wolę mówić, żeby spodziewać się gorszego, aczkolwiek z drugiej strony też wiem, że powinno być lepiej, ale wolę, tak jak powiedziałem, się pozytywnie zdziwić. Krok trzeci, poziom stawki bazowej, tak, czyli to, co powiedziałem na początku. Jeżeli mamy stawkę bazową 2000 euro na tydzień, to teraz określimy sobie, jaki poziom z tych 2000 euro możemy uzyskać w poszczególnych miesiącach. I to jest tak, styczeń, marzec 60-65% stawki bazowej, kwiecień, maj 70-75%, czerwiec 95%, lipiec, sierpień 100%, wrzesień 85%, październik 70%, listopad, grudzień 60%. Uśredniając, 75% stawki bazowej możemy brać w ciągu roku, w związku z czym też możemy sobie od razu obliczyć, jak to się będzie przekładać na liczby. Od razu jeszcze powiem jedną rzecz. W opisie tego filmu jest link do kalkulatora, takiego, którego stworzyłem właśnie specjalnie na potrzeby tego odcinka i specjalnie dla Was, po to, żeby każdy z Was mógł go sobie bezpłatnie pobrać i troszkę pobawić się tymi liczbami, tak? Znaczy zobaczyć, ok, jeżeli kupię apartament za 350, to moją stawką będzie powiedzmy 1200 i podkładając stawkę bazową, cały Excel nam się już ładnie wypełnia, gdzie mamy całe podsumowanie z przychodem, z dochodem, z podatkiem i z naszą stopą zwrotu z inwestycji, także zachęcam do pobrania, bo to jest, myślę, że dla tych z Was, którzy na poważnie o tym myślą, jest to po prostu duże ułatwienie, w związku z czym warto jest to zrobić. I przekładając to, o czym mówię na liczby, możemy przyjąć, że przy 37 tygodniach wynajętych w roku nasz przychód będzie wahać się między 40 a 120 tysięcy euro. W praktyce, jeśli kupimy apartament za 250-350 tysięcy, to będziemy bliżej dolnej granicy, jeżeli za 700-900 górnej, czyli to, o czym powiedziałem. Kolejny krok czwarty. Jakie są koszty utrzymania nieruchomości, która pracuje w najmie? Jeżeli chodzi o koszty, największym kosztem takiej nieruchomości pracującej to jest oczywiście koszt zarządzania najmem, który wynosi w przypadku, kiedy chcieliby Państwo skorzystać z naszej usługi zarządzania najmem, jest to 25%. Jest to normalna stawka rynkowa, niektóre firmy biorą 30%, natomiast przyjmijmy sobie 25% z tego, co zostanie wygenerowane z Bookingu, z Airbnb czy z innych źródeł. Czynsz do wspólnoty przyjąłbym między 150 a 400 euro miesięcznie i teraz od czego zależy ta kwota? Zależy od dwóch rzeczy. Przede wszystkim od tego, jakie udogodnienia mamy na tym naszym osiedlu i ile ich jest, tak? Czyli czy mamy tylko basen, czy być może mamy basen, spa, jacuzzi, symulator golfa, kort do tenisa, do paddla i jeszcze ileś więcej elementów, więc siłą rzeczy te wszystkie rzeczy kosztują. Plus drugi czynnik to jest ilość apartamentów, ilość mieszkań, które się na te rzeczy wszystkie będą składać. Jeżeli mamy małą wspólnotę, a dużo tych elementów, to siłą rzeczy czynsz do wspólnoty będzie dużo wyższy, a jeżeli mamy dużo elementów, ale z drugiej też strony nie taką małą ilość apartamentów, to ten czynsz do wspólnoty będzie jak najbardziej racjonalny i to jest, tak jak powiedziałem, między 150 a 400 euro miesięcznie należy sobie przyjąć. Kolejny koszt EB Property Tax, czyli podatek od nieruchomości i zależny jest on od wartości katastralnej nieruchomości, ale jakby konkretną stawkę ustalają władze lokalne i tutaj u nas w Andaluzji jest to między 0,5 a 1,2% podatku rocznie od wartości nieruchomości, w związku z czym realnie i tak na spokojnie przyjąłbym sobie, że ten EB to będzie około 1000 euro rocznie. Do tego media, czyli woda, prąd, między 50 a 150 euro miesięcznie, Wi-Fi i telewizja około 50 euro miesięcznie, aczkolwiek ja mam pakiet, że mam pół roku za darmo, a później płacę raptem 30, w związku z czym są bardzo, bardzo fajne i bardzo racjonalne koszty. Ubezpieczenie między 150 a 500 euro rocznie, w zależności od tego, jaki zakres ubezpieczenia sobie gdzieś tam przyjmiemy. Zatem, przekładając to na liczby, wykluczając zarządzanie najmem, czyli przyjmując same koszty stałe, koszt utrzymania nieruchomości wahać się będą między 5,5 a 10 tysięcy euro rocznie.
Uwzględniając zarządzanie najmem i koszty, czyli sumując wszystko, musimy przygotować się na to, że nasz apartament będzie kosztować około od 20 do 40 tysięcy euro rocznie. Kolejny krok 5, oczywiście podatek dochodowy, w związku z czym mamy nasz przychód, mamy nasze koszty, to stanowi dochód i od dochodu jest 19 lub 24% podatku dochodowego, przyjmiemy sobie 19% podatku dla osób fizycznych, w związku z czym będzie to od 4 do 15 tysięcy euro i podatek rozliczany jest najczęściej z reguły kwartalnie. Krok 6, ostatni już. Mamy przychód, mamy dochód, mamy podatek, w związku z czym możemy już ustalić teraz naszą stopę zwrotu z inwestycji i realistycznie przyjąłbym stopę zwrotu na poziomie od 6 do 9%, czyli zysk między 17 a 65 tysięcy euro rocznie. Natomiast chciałbym powiedzieć, że jakby ten dochód z najmu, ten zysk z najmu to nie jest to, na czym tak naprawdę najwięcej zarabiamy na nieruchomościach, ponieważ tutaj na Costa del Sol zarabiamy przede wszystkim na wzroście wartości i jeżeli kupimy inwestycję w dobrym projekcie, który jest wyjątkowy, na który jest popyt, to ten wzrost wartości może osiągnąć nawet 30-35% w skali 2 lat, czyli od momentu rozpoczęcia budowy do oddania to może być nawet 30-35% wzrostu wartości, a zatem zakładając 35% wkładu własnego i 70% kredytu, to możemy zrobić 2 lata 100% na zainwestowanym kapitale, w związku z czym jest to naprawdę bardzo, bardzo dobry wynik, natomiast trzeba spełnić, tak jak powiedziałem, kilka warunków. Więc wzrost wartości, z drugiej strony to jest też design, i chodzi o to, żeby te apartamenty po prostu były perełkami, żeby one się wyróżniały, żeby były świetnie wyglądające i tutaj kłania się nasza usługa Concierge Service, którą dla klientów mamy. To znaczy jest to usługa przygotowania apartamentu całkowicie pod najem, od nas gratis. Kupując ze mną, za naszym pośrednictwem, ode mnie dostajecie Państwo gratis wizualizację wraz z listą doposażenia tego konkretnego apartamentu. I teraz też my możemy wziąć na siebie całą logistykę związaną ze skręcaniem mebli, ze sztukaterią, z tapetami, z łyżeczkami, ze wszystkim tym, co jest związane z przygotowaniem apartamentu do najmu. My to bierzemy na siebie, żebyście wy po prostu nie musieli brać urlopu na 2-3 miesiące i przyjeżdżać, przyjmować kurierów, skręcać meble. Na pewno warta rzecz, więc wzrost wartości, concierge, później jest oczywiście ten dochód z najmu, o którym sobie dzisiaj porozmawialiśmy. I to tak naprawdę tyle. Dziękuję za obejrzenie. Jeszcze raz zachęcam do tego, żeby pobrać sobie, w opisie tego filmu jest link do tego, żeby bezpłatnie pobrać właśnie ten kalkulator opłacalności inwestycji. Można się nim pobawić. Zachęcam do komentowania. Sam jestem ciekaw, czy z tych naszych obliczeń, z tych naszych założeń i z waszych obliczeń, które sobie zrobicie podstawiając do Excela, czy gra jest warta świeczki, czy się opłaca, czy warto? Moim zdaniem jak najbardziej tak, ale jestem ciekaw waszego zdania i jeszcze raz zachęcam do komentowania, do obejrzenia poprzednich też materiałów, jeżeli jesteście pierwszy raz na kanale. I co? Wszystkiego dobrego, przesyłam dużo słońca, pytacie jak pogoda na Costa del Sol. Przez kilka dni było deszczowo, ale już teraz jest bardzo fajnie, właśnie za chwilę idziemy sobie na plażę, na spacer. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, cześć.